Cześć, cześć, cześć. Dobra. Achtuba, spróbuję złowić brzane, może sazane, zobaczymy. Jestem sobie tutaj na tym 51-138. Ostatnio sprawdzałem ten spot, tu nie miałem ryby żadnej. Tu miałem dwie ryby, ale przez pół godziny. Później sprawdzałem chyba jeszcze ten, nic się nie działo i tutaj, na tym 84-108 coś tam było, ale też generalnie mało. Chociaż musiałbym chyba jeszcze raz podejść. Ale tu widzę, że ktoś wyciągnął sazanu teraz, wyciągnął brzane jeden, to te ludzie stoją, także ja się tu ustawiam, rozstawię sprzęt chyba pikerami, co może być ryzykowne na sazany, ale spróbuję pikery i spróbuję metodę. Zobaczymy, co to będzie. Jak ustawię sprzęt, to wam to pokażę. Ok, dobra, sprzęty rozstawione. Taka bardzo eksperymentalna zanęta. Tą kiedyś zrobiłem pewnie pod co to mogłoby zrobione? Podgrzane na niedźwiedziu? Z paszą, chociaż wolałbym w bazie paszą. Wolałbym to, żeby to było nasiona słonecznika raczej, nie? Ale już mi się nie chciało robić zanęty, tak jak zawsze. Plus atraktor jest miód, ale to lepiej byłoby chyba wymienić na taki zgodny z resztą, czyli jakiegoś kraba, małże, może raka, coś takiego, jak macie możliwość użycia, albo w ogóle nie dać atraktora, jak nie macie żadnego. A zobaczymy, może to zadziała. No i na każdym jest pelet rak i kulka krab małże. Tu mam rak grzeczny w tipie, ale na jednym zestawie mam chyba, krab i ryba. Także tym się tylko różnią. No i zobaczymy, czy mi tu będzie wychodziło coś. Czekam, połowimy trochę czasu. Okej, w końcu jakieś branie. Trochę minęło czasu, nie? Leży tu, leży i myślę, co by tu zrobić. Zrobiłem zanętę jednak. To wam zaraz pokażę. Deszcz będą też wstawiłem. Wstawię prędzej pewnie tam przy okazji tamtej zanęty, którą pokazałem. Jest brzana 4 kg. Także taką zanętę skombinowałem tam z tym. Tu przy okazji widzicie, że jest zaliczona misja jeszcze na tego. Na feeder. Czy picker to był. Dobra, no. Także zrobiłem zanętę z słonecznikiem. Coś tu wzięło. Kolejne 2 godziny prawie, tam ta ryba była chyba o 5. Bardzo, bardzo, bardzo wolno. O ile po tamtej rybie było widać, że to raczej zbrzana, bo ta szczytówka zawsze lata tak fajnie, to raczej na 90% jest sezon. To jest sezonik. Dlaczego on tak walczy? No tak, ale mogłem sobie przypłony zupełnie inne dać, nie? Zostawiłem 18 kg, nie wiem czy... No na pewno lepiej byłoby, jakbym założył 18. To zdecydowanie. Czy 18 mam założone. Lepiej byłoby, jakbym 27 tu dał. Te wędki są to w stanie przecież wytrzymać. Muszę go jakoś podszarpnąć tutaj. Do tyłu się cofnę. No i jest 12. To i tak większy niż się spodziewałem. Jest w końcu jakieś branie. Znowu mija trochę czasu, nie? Od poprzedniej ryby. I trzeba być tu cierpliwym, trzeba. Ale jest przynajmniej brzano. Pięć, 6 kg. Całkiem ładne.
Kolejne prawie 2 godziny minęły. Zebranie na lewym zestawie. Chyba to trochę za szybko podniosłem, co? Ale dobra, udało się, że wróciła. Nigdy nie kręćcie, póki nie zobaczycie tego znaczka. Tam ryby po lewej stronie. Można odłożyć albo poczekać, tak właśnie trzymając wędkę w ręku. Może się ryba jeszcze nie przestraszyła. Raczej jest to sazan kolejny. Na oko. Tamten miał 12, ten może mieć podobną wielkość? 11, prawie 12. Kolejne parę godzin. Nawet powiedziałbym wam bardzo dużo godzin. Już się znudziłem. Kotum. Po tylu godzinach bierze kotum? Czy bardziej kutum? To minęło 30 chyba minut? Więcej. 30 minut. Niż poprzednia ryba. 37. Ja już chciałem stąd iść. Dobra. No i teraz się coś ruszyło. Nie wiem. Macie pomysł, dlaczego mogła być taka długa przerwa w braniach? Mi trudno stwierdzić. Nagle biorą. O, jest sazan. Osiem kilogramów, ładny. Znowu coś. Luz zrobiło tylko. To może być. No ale w końcu się coś ruszyło. Brzana. No, nie wiem, 30 ponad minut przerwy i nagle ryby biorą. Tak sobie pomyślałem teraz, a może by tu zanęcić? 3 metry wiatru. Nie wiem, czy w ogóle ja trafię w spota, no właśnie. Tu gdzie skręcać. Tyle, że można kontrować i strzelać trochę bardziej tak na lewo i poleci tak w to miejsce, ale to jest masakra. Nie wiem, co myśleć o tym spocie. Teraz już jest w zasadzie godzina na spocie 10 ryb. Dobra, donęciłem tym, czym łowię. W zasadzie to łowię na tym lewym i na środkowym, a na prawym dalej mam to, co na początku było pokazane. Nie wiem, poczekam, no taki może wolny spot jest na metodę, zwłaszcza na PVA pewnie byłoby dużo lepiej. No jest jakieś agresywne branie. O, jeszcze na jednej wędce. Chciałem powiedzieć, że tu może siedzi, bo się lód zrobił, tu coś jest. Ciekawe jak na tym środku. Cokolwiek, żebyś tu zahaczyło, to byłoby dobrze. Tyle czasu czekać. Zanik tylko. No wolałbym takie brzanki po 2 kg, żeby były. Co by tu zrobić jeszcze, żeby częściej brzana brała? Może coś innego na tych zestawach powinno być założone, ale ja mam taki rekord tygodnia, wydaje mi się. Żeby rak i ten krab małże, chociaż nieraz my łowiliśmy na coś innego, nie? Łowiliśmy na te pelety krab ryba bardziej. To może nawet 2 pelety były. Tutaj zawsze mógłbym tego kraba rybę dać. A tak przetestuję sobie. Zmienię tutaj na tym. O, niech będzie. Co mi szkodzi, tak biorą jak biorą. Ja częściej wolałbym brzane.
Myślałem, że tylko branie jest na środku. A tu też nie jest branie jeszcze na lewej wędce. Znowu trochę to poleżało, ale to będzie pewnie sazon znowu. A tu już jest ten zestaw po zmianie, nie? Przynęty. Nie. To mnie trochę zaskoczyło, nawet bardzo. Znaczy teraz widać, jak ta szczepówka zaczyna latać, ten zestaw trochę tak się podszarpuje, nie? 8 kg. Ale piękna. Czy warto było postać trochę dłużej? Już godzinę przekroczyłem. 15. No dobrze. 8 rano. Czasu gry. Patrzę, że jest 15 realnego czasu, jak to nagrywam. Tu jest sazon, ale tam to brzana. To było piękne, nie? I to jest no, to właśnie tak zmieniłem. Zamiast tego właśnie mógłbym jeszcze tu dać ten rak ryba i tu zmienić może tego raka. Ale tak mi się wydaje, że w tych rekordach tygodnia, w tych brzanach alaleskich, no tu rządzi rak, nie? Rak 14, krab i małże. Ale no, ja różnie łowiłem. Często się łowiło też na takie coś, co widać było po tej rybie chwilę temu. Ale teraz ta ryba szarpie tutaj. Chyba jeszcze nie siedzi. Chociaż coś tam zaczyna. Nie. Albo trzeba poczekać, żeby się całkiem wygięło, albo poczekać, jak jest luz. On tak jak teraz się zrobił luz. Dobra. Będzie jedna z tych ryb, których pożałuję. Chyba nie. Trochę odpuściło. O tyle dobrze, że jest tutaj, że one uciekają w prawo, a uciekają pod prąd, nie? I trochę jest łatwiej. Się męczą bardziej, płynąc w tą stronę. Gorzej, jak popłyną lewo w koryto, no tam tak daleko nie uciekną. No dobra, poczekamy. Wyjdzie ta ryba. Coś się ruszyło, już tu narzekałem. Mario na Discordzie dostał wiadomość, mówię, nie no, fajny spot się wydawał. Nagle przerwa pół godziny, mówię, co jest grane. I po tym, jak to napisałem, to zaczęły ryby brać. Z powrotem. Patrzcie, no muszę siatkę schować. Spróbować jakąś tą rybę na wierzch wyciągnąć, się po prostu cofnąć z tym. Znaczy można podejść troszkę w tą stronę. Jak tam się coś pokaże, ten zestaw, to jakoś go podnieść. Nie będę kręcił, tylko będę go szarpał trochę. A teraz już wychodził, mogłem nie kręcić. Ja mogę dać trochę więcej hamulca. Może to będzie największy. No to są takie crash testy dla overków w końcu, jakieś takie. Te ryby tak są trochę większe może, ale no... Nie no, nie do końca. Musiałbym mieć jeszcze przypony na pewno założone jakieś lepsze. To nie wiem, jakby to wpłynęło na brania branek, które i tak biorą jak biorą. Dobra, spróbuję to teraz podnieść. Jak się wynurzy ryba, to bym ją zaczął ciągnąć jakoś do siebie. Bez kręcenia. To jest taki brzeg, że ją wyciągnę niby tak. Tak tą 12 na początku. Dobra, bo one nieraz wariują, jak się wynurzą, ale ta akurat nie zwariowała. Dobra. 15. O, to już ładnie. No tutaj najlepiej byłoby dać 27, nie? Nawet takie trochę uszkodzone, to na pewno byłoby łatwiej. Zawsze jakiś problem z pozycjonowaniem się tutaj. O. Stawia to u góry, rozstawię to na dole. Jak tu znowu była brana na tym zestawie, to może by to był ten zestaw, który powinienem używać.
Jest luz, znowu nie. Już chciałem podnosić. Nie chcę się zdecydować, nie? Ale akcja. Myślałem, że tu będzie jakaś większa ryba. I tylko sazanik. Szkoda, że to nie jest odpowiednik. Taka sama waga, ale brzana. Byłoby dużo fajniej. Ale ryba jak ryba, nie ma co narzekać. Kolejna rybka na tym zestawie. No chyba najlepsze ryby daje. Ej, to jest teraz na tym przypłynie 27. Sześć. Więcej tych szóstek nie było? Jak szybko. Jaka ryba wychodzi na takim. Kolejne obronie jakieś takie ciekawe. To może być brzana, bo patrzcie jak chodzi fajnie szczytówka, nie? I tu akurat nic nie zmieniłem w zestawie. To może być brzana. I to taka dosyć konkretna. Agresywna sztuka. O, piękna sztuka. Tamten nie, ile miał największe? 8? 8. Dobra, ten może być większy. Już myślałem, że mogę podbierać, a tu zawsze te ryby ustawiam tak, żeby może się materiał do miniaturki nadawał, nie? No chodź tutaj, chodź. 9,6. No, trofka teraz fajnie z tym nowym widać, że trofka jest dopiero do 13. O, to jeszcze daleko. No ale ta ryba mi reperuje tutaj zarobki. Dobra, ja już jestem teraz szczęśliwy. Po takim czasie coś się tu wydarzyło. W końcu ruszyło. Nie wiem, ja nic nie zrobiłem, żeby mi zaczęły nagle brać. Takie są tu przerywy na tym spocie, że to jest normalnie... Człowiek myśli, żeby sobie odpuścić, a jednak warto stać. Ja to idę sprzedać. Jeżeli byłoby jakieś branie, to na pewno to jeszcze wrzucę to wyciągnąć. Ale za chwilę wam pokażę, jak to tam wyszło w sklepie. Dobra, trzeba to sprzedać. Oczywiście w kawiarni nic nie ma. Godzina 20. Ja trochę idę od tej ryby. 128 tylko za tą sztukę. No to jest to na tych rybach. Może dużo ich nie ma, ale wartościowo całkiem ładnie, nie? I to łowiłem metodą bez żadnego PV-a. Ten kutum, wydawało mi się, że to jest mała ryba. A tu taka kasa za nią. Dobrze, trzeba to sprzedać. Jeszcze ewentualnie wam tu dokleję, jeżeli tam coś wpadło na tamtych zestawach, to też będziecie tu widzieć dodatkowo jaki jest zarobek. No i oczywiście dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapeczki w górę. Widzimy się przy okazji następnego jakiegoś filmu.